Blue Beetle to jeden z ostatnich filmów DCEU, tak, został stworzony, powstał jeszcze zanim panowie Safran i Gunn przejęli pieczę w DC, no i już sam James Gunn powiedział, dziękuję bardzo, ten film nie będzie miał nic wspólnego z naszym nowym DCEU, czyli nowym uniwersum, ale chce wykorzystać postać Chrabąszcza do nowego projektu, do nowych filmów. Ten sam aktor ma powrócić, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo no ten film oryginalny nie jest, to ci muszę przyznać. Jest to tak zwana origin story, czyli dowiadujemy się od początku do końca o co chodzi z bohaterem i w sumie zagrywka nie jest głupia, bo rzeczywiście jest to nowy bohater, powstał dopiero w 2006 roku i niewiele osób może go kojarzyć, tylko że jest jeden wielki problem, ale o tym oczywiście za chwilę. Powiemy dzisiaj o tym, czy ten film w ogóle jest sensowny, czy to jest coś ciekawego, interesującego, jak to się ma do DC, troszeczkę już zdradziłem, i po co właściwie, po co go stworzono i dlaczego pojawił się w kinie, bo to jest zagwozdka, bo jego w kinach miało nie być. Taki był ogólny koncept. Ale może zacznijmy od fabuły. No, mamy chłopaka, tak, Meksykanina, który próbuje studia i w ogóle wraca do rodziny, no i jest lipa, nic się nie udaje. Rzeczywiście jest zła korporacja, Kord, na jej czele stoi Susan Sarandon. Miała się pojawić Sharon Stone, no ale niestety nie zgrało się. Terminy podziękowała, więc wzięli Susan Sarandon, wiadomo, zasna aktorka. No i jak coś może pójść źle, to pójdzie źle. Więcej zdradzać nie będę. No i tak, postać Blue Beetle, zielony, niebieski, chrabąszcz, robak, jak zwał, tak zwał, niech będzie. Chyba Skarabeusz nawet tam się pojawia tekst w filmie. Okej, rzeczywiście, ja znałem go z animacji, kilka było wcześniej i tam akurat go już kojarzyłem. Zabawne, bo mi się zawsze kojarzyło, że to jest nastolatek, to nie jest facet po studiach prawniczych, tylko nastolatek, tak jak Peter Parker, powiedzmy, w czasach liceum, szkoły średniej. No a tutaj dostajemy faceta, który jest już dorosły, ale mamy tę historię, dowiadujemy się jak on dostał swoje moce, jak to się wszystko potoczyło i okej, w porządku, ciekawi mnie to, interesuje, tylko jest jedno wielkie ale, ponieważ jest to tak jakbyśmy sceny, przynajmniej kilka, na przykład pojedynek Blue Beetle z pewnym gentlemanem, nie będę mówił o kogo chodzi, będzie się ogarniecie. Totalnie, naprawdę totalnie wygląda jak walka Tonego Starka z Jebediah z pierwszej części Ironmana, więc jak najbardziej. Potem mamy scenę z drugiego Ironmana, kiedy to oczywiście Iron Man potyka się, Tony Stark kontra Mickey Rourke, że tak powiem, bo nawet chodzi o te jego pejcze, o te jego lassa, jak zwał, tak zwał. No dokładnie jest taka sama scena i gro rzeczy, jest oczywiście Bat Jaskinia, naszego głównego bohatera, więc gro rzeczy jest wzięte i zapożyczone z innych filmów i ja nie mam nic przeciwko temu, jak najbardziej, rzeczywiście mi się to podoba, ale niech to będzie oryginalne, a tutaj jeżeli wyobraź sobie, bierzesz Mickey Rourke'a, zmieniasz go w inną postać i zmieniasz Ironmana właśnie w Skarabeusza, w Chrabąszcza, jak zwał i dokładnie tak to wygląda. Tylko że tam mamy oczywiście tor samochodowy, bodajże wyścigowy, a tutaj jest inna lokalizacja. Więc tych podobieństw jest zbyt dużo, żeby można powiedzieć, o proszę bardzo, film jest oryginalny, film miał swój pomysł i zastanawiam się czemu, jakim cudem ten film trafił do kin, bo budżet potężny, jak na takowy film, 120 milionów. Czemu na takowy film? Ponieważ to był film przeznaczony na Maxa, czyli na HBO Max, kiedyś teraz Maxa i miał tylko i wyłącznie się tam pojawić, ale wiadomo, że jest strajk. Ktoś stwierdził, kurczę, nie mamy nic w kinach, trzeba coś rzeczywiście wrzucić, wpuścić, to dawać tego Skarabeusza, dawać tego Dziabonga, niech śmiga. No i ten film powstał. W tym momencie, a już on niedługo ma kończyć swój, że tak powiem, bieg kinowy i jest 81 bodajże niespełna milionów dolarów, więc film straci. Jeżeli nawet zarobi powiedzmy kolejne 40, to on będzie na minusie, bo o ile marketing był bardzo mały, to mimo wszystko 120 milionów to jest budżet produkcyjny, to nie uwzględnia reklam. Więc rzeczywiście bardzo, bardzo słabo w tym aspekcie. Ten film w ogóle nie jest oryginalny, w ogóle nie jest innowacyjny, nowatorski. Mamy bojowego chrabąszcza, powiedzmy nie sztuczną inteligencję, bo bardziej obcego, w sensie ufoka, ale to jest tak samo jak mamy właśnie Jarvisa w Iron Manie, czy chociażby aż nawet teraz zapomniałem jak się nazywa, system operacyjny Spidermana w tych nowych oczywiście filmach, gdzie tam dostał zbroję od Tonego Starka, to wszystko jest jak najbardziej w tym filmie, więc tutaj innowacyjności rzeczywiście nie ma. Jeżeli chodzi o postacie, to tak, rzeczywiście tutaj jest dużo większa różnorodność, bo chyba pojawi się każdy możliwy meksykański aktor. Czekałem w tym filmie na dwie rzeczy, bo pojawia się w tym filmie Elpidia Carrillo i fani zapewne mogą ją kojarzyć z takiego wielkiego hitu z lat 80., czyli z Predatora. Tak, ona grała rolę Anny i kiedy pojawił się helikopter
w tymże filmie, to tylko czekałem, kiedy no, Donnie Arnold krzycze. Myślałem, że ona do kogoś krzyknie "Get to the chopper!" I czekałem na tą opcję. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, na którą czekałem, myślałem, że będzie, to, że pojawi się w tym filmie Danny Trejo. Bo skoro jest niemalże każdy meksykański aktor, bo jeżeli gdzieś tam będziesz oglądać, a ja jego kojarzę, a jego znam, a ją kojarzę. Naprawdę, taki jest nakład meksykańskiej siły roboczej, że chyba stwierdzili, no przynajmniej w Meksyku ten film się obejrzy. No rzeczywiście chyba nie jest bardzo dobrze. Więc aktorsko to wygląda dobrze, ale cały film jak dla mnie kradnie babcia. Babcia jest po prostu zawodowa, naprawdę pokazuje jak się walczy z rewolucjonistami, tak, rzeczywiście z kapitalistami, bo ona kiedyś tam, nie będę zdradzał, po prostu babcia jest niesamowita w tym, co robi. To jest naprawdę postać, która mnie urzekła, bo inne to są bardzo sztampowe. Mam oczywiście wujka, który jest troszeczkę zakręcony, no ale jest komputerowcem, jest mózgowcem i naprawdę ogarnia. Nasz młody sobie nie radzi, nasz główny bohater sobie nie radzi, no ale potem rzeczywiście już wchodzi w zen, można powiedzieć, i no pod koniec filmu, czyli standard po prostu, więc tutaj się nic nie zmienia. Jest tak sobie. Wizualnie w pewnych scenach jest bardzo fajnie, a w pewnych scenach są to efekty specjalnej troski, więc to już różnie, nie będę nawet na ten temat zwracał uwagi. Rzecz, która mi się naprawdę bardzo mi się podoba i to nie mówię żadnym przekąsem, że się wyśmiewam, nie, naprawdę z ręką na, tutaj mam chyba tak gdzieś, ja jestem bez serca, ale z ręką na sercu mówię, że muzyka mi się bardzo podobała, bo dostajemy hity, no, które znamy, ale są to wersje hiszpańskojęzyczne i to jest coś pięknego i cała ścieżka dźwiękowa jest zamoczona bardzo mocno w takim sosie lat 80., te synth-popowe klimaty, wiesz, od razu się przypominają Policjanci z Miami, Gliniarz Beverly Hills i tak dalej, te wszystkie rzeczy, więc rzeczywiście, przynajmniej w aspekcie muzycznym, ten film oczywiście naprawdę się sprawdza. Jest scena po napisach, ale jej nie będę omawiał, bo ona ma za zadanie oczywiście rozwinąć uniwersum, ale jak już mówiłem wcześniej, James Gunn powiedział, nie, ten film, dziękuję bardzo, koniec, kropka, ten bohater może pojawić się, a nawet mam plany, żeby pojawił się w DCEU, czyli w nowym uniwersum DC, Warner Brothers, jak zwał, tak zwał, ale nie będzie nawiązania do tego, co się wydarzyło w tym filmie, więc domyślam się, że nie będzie to kolejna historia typu tak zwanego origin story, gdzie dowiemy się od A do Z, jak ten bohater, chociaż z drugiej strony w Spider-Manie to chyba było ze 3 albo 4 razy podawane, co się z nim stało, więc wcale mi się nie zdziwił, tym bardziej, że no, film niespecjalnie w kinach jest popularny, więc może się okazać, kurczę, my ten film pokazaliśmy, ale niezbyt wiele osób go wiedziało, to może nie... Zobaczymy, jak postanowią go przedstawić, zobaczymy, jak to będzie. No i tak naprawdę to wszystko, bo film obejrzałem, okej, w porządku, i to jest jedna z tych produkcji, które gdybym nie obejrzał, w ogóle bym nic nie stracił, spałbym spokojnie, nie byłoby na zasadzie, o kurczę, przecież ja nie widziałem tego filmu, a to jest ważna dla... Nie, naprawdę, w tym momencie filmy komiksowe nie mają się bardzo dobrze. To trzeba przyznać rzeczywiście, że DC walczyło, próbowało jakiś tam czas walczyć z Marvelem, nie wychodzi im to. Naprawdę są pojedyncze gdzieś tam produkcje, które coś się dzieje, coś fajnego. Niedawno przecież James Gunn i Safran anulowali film solo o Nightwingu. Nadal mamy strajk aktorów, strajk scenarzystów i no, wcale bym się nie zdziwił, gdyby popatrzcie, ten film miał trafić na HBO Max, wrzucimy go do kin, Batwoman już jest zmontowana, tylko czeka na efekty specjalne, wrzuciliśmy ją do kosza, gdyby się nie okazało, że czekajcie, no nie mamy nic, zróbmy ten film, skończmy go, wrzućmy go do kin, może coś takiego rzeczywiście wyjdzie. Ludzie pisali o tym na Twitterze, na naszej klasie, wszędzie gdzieś tylko dało, pewnie, że tak, może Skruch o tym co jakiś czas gada, przypomina, dajmy mu, niech się odczepi od nas, w ogóle będzie w porządku. Ale czy ten film ci mogę polecić? Zastanawiałem się, naprawdę zastanawiałem się, to nie jest bardzo zły film, ale to nie jest kino wybitne i może być, powiem tak, może być, moją ocenę możesz sobie sprawdzić na Filmwebie, zobaczyć jak to oceniam, ale to jest kino, które obejrzałem i powiem tak, w przyszłym tygodniu spotkamy się w niedzielę na żywo, żeby pogadać i ja już o tym filmie nie będę pamiętał.
Naprawdę, bo to jest takie kino, które bardzo nie zapada w pamięć. Nie, to nie jest tak jak mieliśmy historię o Iron Manie, jak on powstał, czy o Spider-Manie, czy o Batmanie. No niestety nie. Nawet no chyba jeden z młodszych superbohaterów z Marvela, czyli Deadpool, no, troszeczkę starszy oczywiście jest niż Blue Beetle, ale również miał dużo bardziej wyrazisty film, ciekawszy. Przede wszystkim miał swój styl, miał swój klimat, tak? A tutaj, co mnie bardzo zdenerwowało, to fakt, że ten film no, jest dla dzieci, bo certyfikat jest dla dzieci, a humor w tym filmie jest bardzo wulgarny, bo śmieją się z żartów o pierdzeniu, są żarty o genitaliach. Nie, no to bym przyjął jak najbardziej we wspomnianym rzeczonym już Deadpoolu, ale w filmie dla dzieci, no niekoniecznie. Niekoniecznie ja jako rodzic chciałbym, żeby oglądając taki film moje dziecko wysłuchiwało żartów o penisie czy o pierdzeniu. Nie, to naprawdę nie robi mi roboty, dlatego najniższy wymiar kary film można obejrzeć i nie trzeba, a jak zdecydujesz, że chcesz zobaczyć, to tylko i wyłącznie na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność, już na moją odpowiedzialność. Jak najbardziej możesz obejrzeć te recenzje innych filmów komiksowych. Tutaj jest ich całe mnóstwo.